Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczne śledzie na dwa sposoby. Tradycyjne w oleju i w przepysznym sosie. Do przygotowania śledzi tradycyjnych potrzebne będą filety śledziowe à la Matias, cebula, ocet jabłkowy, pieprz kolorowy, ziele angielskie, liść laurowy i olej. Zaczynamy od namoczenia śledzi. Dokładnie wypłukane śledzie zalewamy zimną wodą. Płaty śledziowe należy wymoczyć w zimnej wodzie przez około 3-4 godziny, w zależności od tego, jak słone są śledzie. W trakcie moczenia należy kilkakrotnie zmieniać wodę. Im dłużej moczymy śledzie, tym stają się łagodniejsze i mniej słone. W tym czasie, gdy śledzie się moczą, przygotowujemy cebulę. Potrzebne będą 2 cebule średniej wielkości. Cebulę kroimy w ćwierć plasterki i na razie odkładamy. I wracamy do wymoczonych już śledzi. Ja moczę zazwyczaj śledzie dłużej, ponieważ lubię mało słone śledzie. Im dłużej moczymy śledzie, tym stają się łagodniejsze i miękkie. Po wymoczeniu śledzie należy dobrze osuszyć, najlepiej za pomocą ręcznika papierowego. Dobrze osuszone śledzie są trwalsze i można je wówczas dłużej przechowywać. Osuszone płaty kroimy na kawałki dowolnej wielkości. Ja pokroiłam na około 2,5–3 cm kawałki. Pokrojone śledzie przesypujemy do miski. Do śledzi dodajemy pokrojoną cebulę. Cebulę należy oczywiście trochę rozwarstwić. I śledzie z cebulą delikatnie wstępnie mieszamy. Wlewamy ocet jabłkowy lub sok z cytryny, około 3-4 łyżki. Wsypujemy trochę ziaren pieprzu kolorowego, łyżeczkę lub więcej. Należy zawsze przyprawiać według własnego uznania, tak jak lubimy. I wszystko razem dokładnie mieszamy. Tak przygotowane śledzie można już przekładać do słoika. Ale najpierw na dno słoika kładziemy 1 liść laurowy, 2 ziarna ziela angielskiego i następnie przekładamy śledzie z cebulą. Po wyłożeniu do wysokości około połowy słoika śledzie zalewamy olejem. I znów kładziemy kolejne warstwy. W ten sposób wypełniamy cały słoik. Na wierzchu kładziemy warstwę cebuli. Wszystko razem zalewamy olejem, tak aby całość była nim pokryta. Słoik zamykamy i wstawiamy do lodówki na co najmniej 24 godziny. Po tym czasie śledzie nabiorą smaku, a cebula zmięknie. I tradycyjne, przepyszne śledzie w oleju są gotowe. Polecam serdecznie. Smacznego! A teraz zapraszam na drugi, również mój ulubiony i prosty przepis. Do przygotowania tych przepysznych śledzi w zalewie potrzebne będą płaty śledziowe, cebula,
przecier pomidorowy, ketchup, musztarda francuska, żurawina, suszone pomidory, ocet jabłkowy, miód, przyprawy i olej. No to zaczynamy. Na patelnię wlewamy trochę oleju i na rozgrzany olej wykładamy cebulę, pokrojoną w ćwierć plasterki. Wsypujemy trochę soli. Dodajemy 2 liście laurowe. Mieszamy i smażymy na średnim ogniu do miękkości i lekkiego zarumienienia. W międzyczasie przygotowujemy żurawinę. Do miseczki kładziemy 1 lub 2 garści suszonej żurawiny, zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na kilka minut. A gdy cebula jest już miękka, do podsmażonej cebuli wsypujemy łyżeczkę majeranku i papryki słodkiej i mieszamy razem z cebulą. Następnie na patelnię wlewamy szklankę przecieru pomidorowego. Dodajemy łyżkę ketchupu, może być pikantny, kopiastą łyżeczkę musztardy francuskiej i całość posypujemy świeżo mielonym pieprzem do smaku. Wszystko ze sobą mieszamy. Sos zagotowujemy i oczywiście próbujemy. Doprawiamy jeszcze do smaku. Ja wsypałam trochę soli. Dodajemy suszoną żurawinę, pokrojone suszone pomidory, kilka sztuk i ponownie mieszamy. Wlewamy 1 lub 2 łyżki octu jabłkowego. Ponownie zagotowujemy. Na koniec dodajemy 2-3 łyżki miodu, oczywiście do smaku. I kuchenkę wyłączamy. Sos zostawiamy do wystudzenia. A gdy sos już całkowicie wystygnie, dodajemy wcześniej wymoczone i osuszone płaty śledziowe, pokrojone na wąskie paski. Całość dokładnie mieszamy. Tak przygotowane śledzie przekładamy do słoika lub innego zamykanego naczynia. I wstawiamy do lodówki do połączenia smaków na około 24 godziny. Polecam, śledzie są niesamowicie smaczne i zwykle bardzo szybko znikają ze stołu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!